Hej, hej, witajcie. Znowu to ja, Las. Jak widać, mamy ładny dzień, trochę słońca, które nam oczywiście przeszkadza, ale obiecuję, że będę szedł tak, żeby Wam nie przeszkadzało, po prostu w inną stronę. Moi drodzy, z czym ja dziś do Was przybywam? A mianowicie przybywam do Was z podstawowym, zwykłym zegarkiem G-Shocka, a mianowicie z Casio GA110. Cóż to takiego? Jest to po prostu ewolucja naszej zwykłej, podstawowej, kochanej kosy, od której wielu z nas zaczynało swoją zabawę właśnie z zegarkami G-Shocka. Kochani, z racji tego, że właśnie jest taka fajna pogoda, mówię, wybiorę się dzisiaj po prostu na spacer, bo wiecie, ja kocham las, kocham spacery, kocham w ogóle wszelakie sporty, czy jazdę na rowerze, czy bieganie. Także moi drodzy, nie zapominam o Was i każdą wolną chwilę poświęcam, żeby właśnie z Wami porozmawiać, nagrać Wam coś fajnego na temat naszych zegarków. W dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem wcześniej, Casio GA110. Jest to tak naprawdę ewolucja podstawowego modelu Casio GA100. I teraz tak, moi drodzy, Casio GA100 był to model, który wyszedł na rynek jako pierwszy w 2010 roku. Oczywiście po dziś dzień ten model jest mega popularny, chyba najbardziej popularny model, jeśli chodzi o G-Shocka. Każdy go kojarzy, może też dlatego, że jest to model budżetowy, więc prawie każdego jest stać. A może się nawet ośmielę powiedzieć, że każdego jest stać na ten model, bo te modele jako używane kosztują naprawdę grosze. Można go kupić poniżej 100 zł. Czy to jest GA oczywiście 110, czy GA 100, to te modele trzymają podobne niskie ceny. Oczywiście jako używane, jako nowe również te ceny nie są jakoś znacząco odbiegające od siebie. Ale moi drodzy, do czego dążę? Dążę do tego, że model GA100 wyszedł jako pierwszy, później właśnie wyszedł model GA110, który dzisiaj Wam zaprezentuję, a dopiero później wyszedł model GA140, czyli była to jeszcze ewolucja ewolucji kosy. Film o modelu GA140 jest już dostępny na moim kanale i możecie go, moi drodzy, zobaczyć. Oczywiście serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście oglądali moje filmy, bo możecie dowiedzieć się fajnych ciekawostek na temat zegarków Casio G-Shocka, no i nie tylko. Także Garmina, a także może w przyszłości poszerzę tą pulę też o inne marki, ale na razie nie będziemy wybiegać zanadto w przyszłość. Na razie skupiamy się na G-Shocku i tak jak było to wcześniej na modelach Garmina. Natomiast o Garminie nie nagrywam aż tak dużo, ponieważ mam tylko dwa modele. Na razie nie nabędę innego modelu, a też nic mi się nie trafiło w ręce, żeby Wam nagrać. Z racji tego, że prowadzimy razem z Marcelim grupę miłośników właśnie Casio G-Shocka Top Photos Poland na Facebooku, gdzie link oczywiście podaję w opisie filmu. Zapraszam Was wszystkich serdecznie, żebyście po prostu dołączyli do tej grupy, jeśli jesteście miłośnikami marki, oczywiście Casio G-Shocka. No i w związku z tym mój najlepszy przyjaciel Marceli podrzuci mi czasem swój prywatny zegarek do nagrania filmu. Tak też zrobił dzisiaj. Model GA110 jest jego prywatną własnością. Nie wiem czy jego mamy, czy jego siostry. Dokładnie Wam tego nie powiem, aczkolwiek uprzedzam Wasze pytanie, to nie jest model typowo damski, to jest model unisex. W ogóle zegarki Casio, może ja w tą stronę przejdę, to nie będzie te słońce nam tak przeszkadzać. Zegarki Casio G-Shocka są właśnie modelami unisex, czyli modelami i dla mężczyzn, i dla kobiet. Ale jest jeszcze taka ciekawostka, że typowo modele kobiece, które mają mniejsze rozmiary zegarków, nazywają się Baby G. No, to taka ciekawostka. No dobrze, moi drodzy, ale żeby Was nie zagadać na śmierć, może zaczniemy ten film od tego, że zobaczycie dokładnie, jak ten model wygląda. Pokażę Wam go ze szczegółami. Zwróćcie też uwagę na samą tarczę tego modelu.
Modeli GA110, tak jak również modeli GA100, jakim GA140, no może GA140 to mniej jakoś tego wyszło, ale GA100 i GA110 to wyszło po prostu no mega mnóstwo. Jest różnych kolorów, różnych odcieni tarcz, po prostu no mega dużo tego wyszło. No może też dlatego, że te zegarki osiągnęły strasznie dużą popularność wśród użytkowników. No i oczywiście Chińczycy również na tym skorzystali, a mianowicie dlaczego? Ano dlatego, że mamy również masę podróbek tych zegarków. I muszę się Wam przyznać szczerze, że mój pierwszy G-Shock GA100 był właśnie podróbką i ja nie byłem tego świadom, to już były dawne lata i nie byłem naprawdę tego świadom, że kupiłem podróbkę. Miałem ten zegarek 1,5 roku i nie byłem tego świadom, aż w końcu zobaczyłem jakiś tam film na YouTube, zacząłem porównywać funkcje, porównywać właśnie ten autolet, ten dekielek, to wszystko. No i powiem szczerze, że zacząłem, takie światełko mi się zapaliło, że to nie jest zegarek oryginalny. No i niestety, no, musiałem się z nim pożegnać. Kupiłem sobie identyczny, czyli model GA100 w wersji 1A4ER, czyli ten z czerwonym. Tylko że już w 100% oryginalny z firmy jubilerskiej oraz z przypieczętowanym takim poświadczeniem, że jest to w 100% oryginalny zegarek. No bo wiecie, ja miałem wtedy taki uraz co do tego, że jest tyle tych podróbek, a chciałem w 100% oryginalnego. Dlatego też, moi drodzy, postanowiłem właśnie od jubilera w tak dość nietypowy sposób poprosić o taką dziwną kartę. Wiecie, to były czasy, w których ja nie orientowałem się aż tak bardzo w G-Shockach, jak się orientuję dzisiaj. Byłem po prostu, tak jak każdy początkujący, dopiero osobą, która się uczy tego wszystkiego. No dzisiaj to ja w ciemno odróżnię oryginał od podróbki, natomiast wtedy, no to wiecie, no. Wiecie jak to jest, jeżeli się dopiero interesujecie tymi zegarkami. Wiecie jak to smakuje, jak widzicie jakieś zegarki używane na Allegro, czy na Elixie, czy na innym portalu sprzedażowym i te zegarki chcecie kupić, bo jest atrakcyjna cena, ale się tak zastanawiacie, pali się Wam jakaś żaróweczka, że oj, ten zegarek może nie jest oryginalny, wie kupić go, nie kupić, coś tego. Nawet Lombardy oferują wiele zegarków, które nie są oryginalne, a tylko dlatego, że po prostu nie mają takiej wiedzy. A tak naprawdę odróżnić ten zegarek można w łatwy sposób, ale Chińczycy również się wyspecjalizowali przez tyle lat w tym i powiem Wam szczerze, że robią te zegarki jota, prawie że jota w jotę, tylko niektóre smaczki się w tych zegarkach różnią, więc na pierwszy rzut oka dla osoby, która pierwszy raz chce nabyć dany zegarek, nigdy go nie miała w ręku, nigdy go nie widziała, pierwszy raz go zobaczy, weźmie w rękę, to mówię Wam szczerze, że może się dać nabrać w 100%. No ale dobra, już tyle na temat tych naszych podróbek, więcej nie będę, bo Was zagadam na śmierć, moi drodzy. Jedziemy dalej z tematem. Model GA110 G-Shocka jest to model najmniej czytelny, jaki w życiu w ogóle widziałem, jeśli chodzi o G-Shocka. Moi drodzy, ten model jest tak po prostu, no, kolorystycznie, że wskazówki, znaczy tak kolorystycznie zgrany, że tak się to wyrażę. Normalnie wskazówki zlewają się starczo. Na dodatek część tych modeli posiada negatywy, oczywiście są też pozytywowe, ale jest dużo też negatywowych. No ten od Marcelego też jest negatywowy. Właśnie teraz Wam to dokładnie wytłumaczę i pokażę, o co chodzi. Ale moi drodzy, jest to no, dla kogoś, kto ma jakąś wadę wzroku, no bo no nie ukrywajmy, no wiele ludzi jest różnych, prawda? No to nie będzie zegarek dla tego kogoś, kto musi się mocno wpatrywać w tarczę, żeby odczytać godziny. Natomiast moim zdaniem były to zegarki kierowane właśnie dla młodzieży, dla ludzi młodych, aktywnych, dla których design mocno się liczy oraz dla których nie jest tak naprawdę ważne ta łatwość odczytania godziny oraz przegląd danych funkcji. Czyli ta funkcjonalność, moi drodzy, tego zegarka, no bo nie ukrywajmy, że ten zegarek w negatywie, no to też skorzystać z stopera timera, no to trzeba się mocno mega wpatrywać w ten mały cyfrowy wyświetlacz.
Oczywiście, były modele mniej czytelne, były modele bardziej czytelne, no bo wiadomo, w niektórych modelach te wskazówki były w identycznym kolorze jak tarcza, w innych modelach były w innym kolorze, jeszcze w innych modelach były, że miały takie jak tarcza, miały końcówki pomalowane. Zresztą ja Wam to za chwilę wszystko pokażę, tylko że ostrzegam od razu, tych modeli było aż tak dużo, że jeżeli nie chcecie czekać i oglądać wszystkich, jakie były tylko dostępne te modele na rynku, do tej pory oczywiście, bo jeszcze nie wiadomo, że mogą być jeszcze jakieś inne wyjść, inne wersje kolorystyczne na rynek. Po prostu przewincie ze 2 minuty ten film w drugą stronę. No ja właśnie teraz zobaczcie, jakie do tej pory wyszły wersje kolorystyczne modelu GA 110. Jeśli chodzi o funkcję tego zegarka, no nie ukrywajmy, jest to po prostu to samo co GA100. W ogóle rodzina GA są to zegarki budżetowe, zegarki tak zwane podstawowe, które mają stoper, timer, alarmy i czas światowy. Podświetlenie mamy, pojedynczą diodą LED. Oczywiście to podświetlenie nie jest jakieś mega ostre. Wiele osób narzekało, że ta dioda nie powinna być pomarańczowa, a biała. No ale niestety mamy jak mamy. Moi drodzy, nie jest jeszcze wcale tak źle. Zresztą zobaczcie sami, jak wygląda podświetlenie w modelu GA 110. No to może przyszedł czas i przyszła ta pora, żebym ja troszeczkę opowiedział o moim pierwszym spotkaniu z tym modelem, ale powiem Wam, naprawdę z ręką na sercu, że moje pierwsze spotkanie nastąpiło właśnie teraz, jak mi Marceli wysłał ten zegarek. No, nie ukrywajmy, że nigdy mi się ten zegarek, nie podobał mi się po prostu właśnie ze względu na to, że nie jest mało czytelny, ale muszę Wam powiedzieć, że ten zegarek w wersji tak zwany cygan, w wersji cygańskiej, czyli czarno-złoty, zrobił naprawdę mega dużą furorę właśnie na rynku. Zobaczcie, jak wygląda. Ja cenię sobie bardzo czytelność, jeśli chodzi o
zegarek, moi drodzy. No a ten model, właśnie te wskazówki ma takie troszeczkę, no że tak powiem, bardziej tu chodzi o design, o to coś, a nie nie o czytelność. I dlatego ja jednak jestem może zbyt staroświecki, ale mi jednak chodzi w zegarkach głównie o czytelność i wygodę użytkowania. Jeśli już o funkcjach wspominamy, jak wcześniej troszeczkę wspominaliśmy, to moi drodzy, funkcje są identyczne, ale nie możemy też zapomnieć, że w tych funkcjach jest prędkościomierz. Właśnie. A jak to działa? Jak to nam oblicza prędkość? I właśnie zaraz Wam pokażę. Dlatego mam Garmina na ręku, ponieważ ten zegarek w lesie pomoże mi dokonać obliczeń związanych z testem dla naszego GA110. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Za chwilę zabieramy się za test. Właśnie test pomiaru prędkości za pomocą zegarka GA110. Oczywiście ten pomiar identycznie wyjdzie nam w modelu GA140, jak i GA100. Zanim przejdziemy do testu, jak widzicie, znajdujemy się w lesie. Jest tutaj taka ścieżka i właśnie ta ścieżka będzie nam potrzebna do wykonania testu. Dobra. Damy sobie tutaj na przykład jakiś punkt startowy. Za ten punkt startowy sobie narysujemy linię. No mniej więcej coś takiego na piasku. Widzicie? I dobra. I za chwilę włączę sobie w Garminie, poczekajcie chwilkę, funkcję spacer. Tak, musimy złapać GPS-a. Musimy poczekać chwilkę. Zwróćcie uwagę, znajduje się na tej linii. Złapaliśmy tego GPS-a, więc wystartujemy Garmina. To jest Garmin 2X Instinct. Nam nie chodzi o stoper, ale chodzi nam o dystans. Zwróćcie uwagę. Potrzeba nam jest obliczyć 100 metrów. Teraz dlaczego 100 metrów? Ponieważ 100 metrów ja będę mówił i będę szedł, moi drodzy. Dobrze, bo to nie ma znaczenia, czy ja biegnę, czy ja idę. Po prostu chodzi nam tu o dystans. Żebyśmy te 100 metrów odliczyli. Dlatego po to właśnie wziąłem ten zegarek ze sobą na rękę. Moi drodzy, ale wracając do tematu. Dlatego 100 metrów, bo właśnie ja sprawdzałem, bawiłem się w ustawieniach modeli GA100, GA110 i GA140, no i właśnie 1/10 danego czy kilometra, czy mili, po prostu danej wielkości będzie najbardziej, że tak powiem, wiarygodna i miarodajna, jeśli chodzi o nasz test. Dobra, moi drodzy, jak na razie mamy 60 metrów. Czekajcie, bo tu akurat mamy bardziej, może to, jeśli chodzi o Garmina, to mamy 70, bardziej rozbudowany ten zegarek, no ale no wiadomo, no nie porównujmy samochodu benzynowego do Tesli, czy na przykład zwykłego urządzenia do jakiegoś superkomputerka, prawda? To jest co innego. Dobra, mamy 80, 90 i za chwilę będzie 100. Zaraz Wam powiem 100. Dobra, 100. Zaznaczamy sobie. Tak 5 razy, to no tam wiadomo, że nie będziemy się o 5-10 cm, moi drodzy. Widać? Widać. O 5-10 cm nie będziemy się tutaj kłócić. Dobra, no to teraz już mi to w zasadzie jest niepotrzebne, to sam Garmin niech sobie chodzi, nie będę go tam poruszał, natomiast potrzebna mi jest nasza kosa. Miałem ją w kieszeni. Moi drodzy, poczekajcie chwilkę. Nie wiem, czy było dobrze widać, jest widać dobrze. Dobra, przechodzimy do stopera. Ja Wam to w funkcjach dokładnie wyjaśnię, jak to działa. Natomiast teraz, w związku z tym, że jesteśmy w lesie, to chcę po prostu pokazać test. Przechodzimy do funkcji stopera. Jest to funkcja stopera, mamy oczywiście stoper wyzerowany i teraz bardzo ważna rzecz, żeby nasz prędkościomierz był na zerze. Jak to dokładnie wyzerować? Jeśli u Was nie jest wyzerowane, też powiem Wam o tym w funkcjach. Dobra, moi drodzy.
Teraz tak. Ja pozwólcie, że wezmę w górę, bo muszę cały czas trzymać ten zegarek w ręku, ponieważ jak włączę stoper i będę musiał go wyłączyć, włączę stoper przy tej linii, a wyłączę jak dotrzemy, czyli dobiegniemy do tamtej linii. Rozumiecie, o co chodzi, prawda? No, więc dobra. Włączyliśmy, ruszamy. Tu też nie chodzi o to, moi drodzy, żeby ta prędkość była jakaś nie wiadomo jaka. Po prostu chodzi mi o to, w jakiej szybkości ja właśnie teraz się poruszam, czyli z jaką szybkością przebiegnę dystans właśnie tych 100 metrów. Które to te 100 metrów zostało ustawione właśnie w ustawieniach naszego GA110. O, jak widzimy, zbliżamy się do linii mety i po przekroczeniu linii mety zatrzymujemy naszą kosę i mamy moi drodzy, w związku z tym, że coś tu jednak nie wyszło, albo ja źle przycisnąłem ten klawisz, jeszcze raz to wykonamy, tylko po prostu pobiegniemy z górki. To będzie łatwiej, że tak powiem. Poczekajcie, wejdziemy do funkcji. Jeszcze raz stopera. Tak to czasem jest, że musimy test powtórzyć. Czekajcie, bo raz, że widoczność tego zegarka jest średnia, tak jeszcze ma z tą ostrością problem. Wyzerujemy to. Jest wyzerowane? Jest. Ruszyliśmy, dobra. Tak jak powiedziałem, nie jest to mocno istotne, czy ja ruszyłem dokładnie co do sekundy z przyciśnięciem, czy ja to też wyłączyłem dokładnie co do sekundy. Ogólnie chodzi mi o zmierzenie przybliżonej prędkości, z jaką przebyłem ten dany odcinek. Biegniemy. No, zbliżamy się do mety i zatrzymujemy ten zegar. No, teraz będzie już w porządku. No, ja już widzę, wy jeszcze nie widzicie, bo jest ostrość nie taka. Mamy 31 sekund i 642 setne. Co ciekawe, zwróćcie uwagę właśnie na tą tarczę z prędkością. Z jaką my prędkością się poruszaliśmy? 10 i jedna kreska dalej, tak? Dobrze mówię? Tak. Też ta strzałka jest troszkę gruba. Ale to jest 11. Nie. Podejrzewam, że to jest po 2. Jedna kreska odpowiada dwóm, że tak powiem. Poczekajcie, policzę te kreski. Tak, czyli 12, czyli w przybliżeniu poruszaliśmy się z prędkością 12 km na godzinę, żeby przebiec właśnie ten oto dystans 100 metrów po tej drodze leśnej. Czyli tak to mniej więcej właśnie wygląda. Oczywiście pewnie nikt z Was nie bawił się w tego typu zabawy. Jeśli komuś się chce, a posiada model GA100, może się pobawić. Pewnie też wielu z Was nie miało tego modelu, znaczy się miało ten model, ale nie miało w ogóle tej świadomości, że ten model posiada taką właśnie funkcję. No to teraz może właśnie się w to pobawić, moi drodzy. No to tak to mniej więcej wygląda. Moi drodzy, zmieniamy miejscówkę, dlatego że chodzi taki tam pan z taką panią, z takim wielkim wilczurem i oczywiście oni chodzą po lesie, no i tego wilczura, że tak powiem, nie trzymają na smyczy, a ja wiecie, nie chciałbym zostać, że tak powiem, zaatakowany przez tego pieska, bo ten piesek lata dość daleko od tych państwa, więc wolę się delikatnie ewakuować. Jak wiecie, ja w tym filmie wspominam o
modelu GA100, GA110, GA140, tak o tych trzech modelach, które są w zasadzie identyczne, jeśli chodzi o paski i bezele. No i właśnie dlaczego? Dlatego, że posiadam te modele przy sobie. Mam w kieszeni GA100, mam w kieszeni GA140, mam w ręku GA110 i za chwilę Wam je porównam. Oczywiście porównamy głównie to tarcze, dlatego że wszystko, tak jak powiedziałem, jest identyczne. Jeszcze taka ciekawostka, zobaczcie, jak pięknie widać panoramę miasta. Widzicie? Może tego tak dobrze jest nie widać na tej kamerze jak na żywo, ale jesteśmy właśnie na tej wysokiej, łysej górze. Znaczy taka nazwa Łysa Góra, no bo ta Łysa Góra to ona już nie jest taka do końca łysa, bo jak sami widzicie, że zarasta nam młodym lasem na dole. No a na górze no to te drzewa takie trochę i łyse są, ale no niestety są, góra nie jest łysa. No ale taką nazwę posiada. Ale panorama miasta jest naprawdę piękna, naprawdę, oczywiście w dzień, kiedy nie ma, bo dzisiaj to widzicie, że jest taka mgła. W dzień, kiedy nie ma tej mgły, możemy zabrać ze sobą jakąś lornetkę i naprawdę sobie pooglądać z oddali budynki. Naprawdę fajne miejsce, no dopóki oczywiście ten las na dole nie zarośnie, to jeszcze coś będzie widać. Schodzę z tej łysej góry i znajdę jakąś fajną taką miejscówkę fajnej ciszy, żeby tam nikt nie chodził z żadnymi zwierzętami i zaprezentuję Wam, porównam Wam właśnie te trzy modele, te trzy bliźniacze identyczne modele, aczkolwiek każdy jest inny. Oczywiście wyglądem tarczy. No moi drodzy, kroczę tutaj w takie tajemnicze miejsce w lesie. Zobaczcie. Oczywiście muszę uważać, bo tu jest masa śmieci i dołów. Nie wiem, kto takie doły wykopał, ale są. Zobaczcie. O, nie mogę chyba zmienić kamerki akurat w tym ustawieniu. Chciałem Wam pokazać, ale mniejsza o większość. Pamiętam tylko, że kiedyś nagrywałem tutaj, może tak Wam pokażę, kiedyś nagrywałem tutaj też film, no bodajże jakieś 1,5 roku temu dla Was, właśnie w tym miejscu, tylko może to miejsce nie było aż tak bardzo zarośnięte, jak jest teraz. No i może było trochę czyściej, no a teraz wiadomo jak to w lesie. No ale dobra, jesteśmy w tym zacisznym miejscu, więc pokażę Wam właśnie tą rodzinę modeli GA. No, znalazłem w miarę płaskie miejsce w lesie, czyli tak jak powiedziałem, pierwszym modelem, który wyszedł w 2010 roku, była to Kosa GA100, to jest akurat model taki podstawowo kolorystyczny, to jest mój pierwszy G-Shock w życiu, ale tak jak powiedziałem, moim pierwszym był chiński ryż, tego właśnie oto modelu, czyli nie wiem czy nazwać to replika, czy po prostu ryż, ale był to zegarek naprawdę bardzo podobny do oryginału. On się różnił tylko i wyłącznie dekielkiem, innym mocowaniem wskazówek oraz nie posiadał autopodświetlenia, a wszystkie funkcje o dziwo ten model posiadał, który oczywiście posiadałem i dlatego myślałem, że to jest model oryginalny. No niestety tak to w życiu się zdarza. Teraz już potrafię odróżnić model oryginalny od modelu nieoryginalnego. Nie sugerujcie się też, że tu jest pasek NATO, tak zwany natowski pasek z adapterami, zwróćcie uwagę, ponieważ ja tak założyłem, po prostu uważałem, że ta kosa w tym paskiem NATO będzie tak bardziej, no nie wiem, tak inna wyglądem, coś innego, coś fajniejszego, aczkolwiek w ogóle tego zegarka nie noszę. Już bodajże od pół roku go nie zakładałem na rękę, mam wiele innych G-Shocków, które bardziej mi się podobały, no ale ten zegarek z racji tego, że był moim pierwszym, zostanie w kolekcji do końca życia. Podejrzewam, że wielu z Was również ma podobnie, że te pierwsze zegarki darzycie wyjątkowo sentymentem, takim szczególnym, wyjątkowym sentymentem. No dobra, ale zwróćcie uwagę na tarczę. Mamy tutaj takie tarcze w kształcie kosy, że tak powiem. Tak jakby ta wskazówka biała, minutowa była takim trzonkiem od kosy, że tak to nazwę, a ta wskazówka czerwona, godzinowa była tym ostrzem. Może tak żartobliwie powiem, chyba od tego ta nazwa powstała. Te przezwisko kosa. No to zwróćcie uwagę, ten model przypomina mi bardzo po prostu kokpit w samolocie, po prostu taki prędkościomierz, takie, no, że tak powiem, ikonki, które po prostu powiadamiają w samolocie o danych.
Tak mi się bynajmniej tak kojarzy, a jak się kojarzy Wam, to nie wiem. To już każdy inaczej to kojarzy. No ale tu mamy ten prędkościomierz akurat na samej górze. Natomiast właśnie po tym modelu był model, właśnie ten 110. Zwróćcie uwagę, to już może sobie wyjdziemy do timekeepingu, czyli pokazywania czasu. O, żeby to było dobrze widać. No, widzicie różnicę. Jest pewna znaczna ewolucja w wyglądzie tego zegarka. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o model GA 110, no to tutaj producent nie sugerował się absolutnie czytelnością tego zegarka, tylko po prostu sugerował się takim designem, takim czymś innym. Tak jak powiedziałem, przebojem, absolutnym przebojem po prostu ta wersja cygana, tak zwanego, czyli złoto-czarny, który jeszcze Wam za chwilę pokażę tu w rogu. To naprawdę ten zegarek zrobił dużo furorę. Natomiast wersje podstawowe oraz wiele różnych wersji kolorystycznych, naprawdę masa. Również każdy może coś znaleźć dla siebie, ale w każdej tej wersji, czy pozytywowej, czy negatywowej, no to niestety, ale widoczność wskazań analogowych jest, że tak powiem, przeciętna. No bo w wersji z pozytywem, jeśli chodzi o model GA 110, no to wiadomo, że to godzinę zobaczymy bez problemu cyfrowo. Natomiast no tymi wskazówkami tak średnio, aczkolwiek wyszła teraz wersja niedawno, tego modelu TU bodajże, jak ja pamiętam, zaraz zobaczcie, pokażę Wam tu z boku. No ta wersja jest naprawdę jedną z najbardziej czytelnych, przynajmniej moim zdaniem, modeli z serii GA 110. O, tak jak powiedziałem, funkcje te same. Wszystko jest, rozmiary, bezele, zwróćcie uwagę, dekielki, wszystko to samo. Mówię, nie sugerujcie się tym paskiem, bo to jest akurat założony przeze mnie. On miał oryginalnie taki sam czarny pasek jak w 110. No i tutaj dochodzi kolejna ewolucja, czy tak, to był pierwszy zegarek, to był drugi zegarek, a to była trzecia ewolucja, czyli GA 140. Ja akurat mam tę 140 w wersji takiej bardziej takiej niebiesko-kolorowej, widzicie, no bo jakoś tak powiem Wam szczerze, że chciałem zaszaleć tymi kolorami i powiem, że mi się naprawdę mega ten model spodobał. Ja już o tym modelu film nakręciłem, tylko że miałem ten model stricte czarny, podstawowy, no i sprzedałem go koledze z grupy, chociaż jeszcze kolegę znałem przed grupą. Kolega jest z Częstochowy, kolega Kamil. Serdecznie kolegę Kamila pozdrawiam. Kolega jest bardzo zadowolony, nosi ten model praktycznie na co dzień do pracy, jest mega zadowolony. A ja tak sobie pomyślałem, jak szaleć to szaleć, zaszalejemy, pójdziemy coś w kolorki, mam już dość tej monotonii, tych czarnych kolorów, no i tak się trafił ten model, aczkolwiek Wam powiem szczerze, że ten model Kosy GA 140 jest bardzo ciężko kupić, ponieważ tego modelu już na chwilę obecną nie mam w sklepach. A na rynku używanych no naprawdę ciężko jest trafić tą wersję kolorystyczną, ale zwróćcie uwagę, naprawdę piękna, jest czytelna, jest taka żywa, no jest coś w tym modelu GA 140 naprawdę. No ale tu dziś rozmawiamy o GA 110, no i porównajmy, tak jak porównywaliśmy go z setką, tak porównajmy go ze 140, tak jak powiedziałem, wszystko to samo, jota w jotę, moglibyśmy tę ubranko założyć na 110, moglibyśmy te czarne na 140, to bez żadnego znaczenia. Dekielki są identyczne. Ja akurat tutaj mam jeszcze naklejkę Cassia, ale to nie ma akurat żadnego znaczenia, mógłbym je odkleić. Dekielki są identyczne, tylko na dekielkach mamy oczywiście inny moduł oraz numer zegarka, czyli modelu. No inny moduł z tego względu, że no wiadomo, no widzicie, że ten moduł jest inny, inaczej wyglądają wyświetlacze, inaczej wyglądają też no w innych miejscach mamy te prędkościomierze, zobaczcie, tu mamy po prawo, tu mamy po lewo, także i moduły muszą być inne, aczkolwiek to są moduły bardzo podobne, tylko po prostu one są delikatnie troszeczkę zmodernizowane. No i jeszcze, żeby Was tu już nie zagadać na śmierć, to jeszcze muszę wspomnieć rzecz oczywistą, która jest bardzo oczywista i narzuca się każdemu
bezpośrednio w oczy się rzuca ta rzecz, że no po prostu nie mamy tu wskazówki sekundowej w żadnym z tych zegarków. No niestety, ale wskazówki sekundowej nie mamy. Ale ja Wam powiem, że posiadając ten zegarek, nosząc go początkowo przez 3 lata, dzień w dzień, to były moje naprawdę początki z G-Shockiem. Jak ja byłem rozradowany, jak ja wtedy sprzedałem ten tak zwany ryż i kupiłem ten oryginalny, który mam, właśnie to jest ten zegarek, byłem mega rozradowany, że ja go posiadam, że to jest w 100% oryginalny zegarek. Byłem tak rozradowany, moi drodzy, że mi absolutnie to nie przeszkadzało. Wręcz przyzwyczaiłem się do tego, że tej wskazówki sekundowej nie mam. No, z prędkościomierza muszę się przyznać, że nie korzystałem, bo nie miałem takiej okazji. Ale powiem jeszcze właśnie na koniec, że to wszystko, za co cenię sobie te podstawowe modele Casio G-Shocka, to jest właśnie ta uniwersalność. To jest to, że można te zegarki zbłocić, zbrudzić po prostu pod kran, ręka pod kran, woda, lejemy, zmywamy, zegarek jest jak nowy. Także ja właśnie kocham te zegarki za to uniwersalność, za to właśnie szczególnie te budżetowe, bo już no nie powiem, szczerze, moi drodzy, że modelu MTG czy modelu MRG, no już bym w ten sposób nie traktował, nie katował, ale te budżety, one właśnie od tego one są właśnie od tego, żeby zakładać je na co dzień, nie martwić się o nic, robić z nimi wszystko, co dusza zapragnie, w granicach zdrowego rozsądku, no bo palić ich ogniem nie będziemy, prawda? Ale, moi drodzy, właśnie o to w tym chodzi, że te zegarki przy normalnym, codziennym noszeniu nie ulegną uszkodzeniu. A jeśli się znacznie zbrudzą, wystarczy je obmyć. Wystarczy wymienić w nich baterie, bo to są modele bateryjne. To jest właśnie tą wielką, mega zaletą i mi się wydaje, że właśnie dzięki temu G-Shock podbił rynek i podbił serca miłośników właśnie tych zegarków. Bo ja właśnie od tego się to zaczęło. Podejrzewam, że u wielu od tych modeli się zaczęło, a jak nie od tych, to też od modeli typu GDX czy też innych, ale właśnie od tych tańszych modeli to się zaczęło, że później w przyszłości jest właśnie coś takiego u nas, że, moi drodzy, chcemy sięgnąć po coś więcej, chcemy sięgnąć po jakiś model dużo droższy, chcemy sięgnąć po jakiś model, żeby wypróbować, po jakiś model taki bardziej funkcjonalny, z innymi funkcjami, coś z innej serii, coś może z G-Squada, coś może właśnie z G-Steela, czy po prostu z jakiegoś sportowego, na przykład no właśnie GBD 200 na przykład. Ale to są też zegarki, które oferują o wiele, wiele więcej. No i to też nie są stricte zegarki wskazówkowo-elektroniczne, czyli analogowo-cyfrowe, ale są to też zegarki właśnie z wyświetlaczami MIP, z powiadomieniami z telefonów. No jest to w ogóle coś innego, też Casio też ewoluowało, wszystko to poszło w kierunku tej nowoczesności, że tak to powiem. Aczkolwiek jeszcze to nie jest na tym etapie, co zegarki ze stajni Garmina. No niestety, żałuję tego trochę. Nawet model GSWH 1000, który prezentowałem tutaj w swoim filmie, zapraszam serdecznie do obejrzenia tego, to powiem Wam szczerze, że też on nie odpowiada dokładnie wymaganiom stricte na dzisiejsze czasy użytkowników smart zegarków. No po prostu, no nie ukrywajmy, no przydałby się jakiś model smart G-Shocka, ale jakiś taki model na full wypasie, no ale no niestety tego nie mamy, mamy co innego. Tak jak powiedziałem, już nie chcę Was naprawdę zagadać na śmierć. W G-Shockach ceni się właśnie odporność, ceni się tą praktyczność, tą wygodę, to, że nie musimy się bać o jakieś uderzenia, że te szkiełko jest schowane głębiej, to, że w łatwy sposób możemy ten zegarek umyć i to, że te zegarki są wodoszczelne. Naprawdę dobrej jakości. No a wiadomo, jeżeli będziemy wymieniać baterie w przyszłości, no to może się coś takiego zdarzyć, że będziemy musieli wymienić tą uszczelkę, a jeżeli tej uszczelki nie wymienimy, może nam od środka zaparować. Różne, wiadomo, no to nie są zegarki
z akumulatorami. Są to zegarki, które będziemy po pewnym czasie otwierać, więc różne rzeczy mogą się dziać. Natomiast nie zraża to nikogo, a mnie w szczególności do tego, żeby nie być miłośnikiem serii zegarków G-Shocka, nawet stricte tych budżetowych, bo one mają również duszę, mają w sobie to coś, za co ja te zegarki naprawdę szczerze lubię i kocham. Wady i zalety GA110, tak jak już wcześniej powiedziałem. Zegarek niedrogi, tani w utrzymaniu, wystarczy wymienić baterię, można łatwo go umyć, wymienne bezele, wymienne paski. Jeśli chodzi o wady, no jakie wady? No może w niektórych egzemplarzach była jakaś nieszczelność, ale to głównie poprzez uszczelkę po wymianie baterii. Zdarzały się też modele, w których nieszczelność była oczywiście od nowości, ale to nie było naprawdę tego dużo. No to wiadomo, jak to w życiu jest, że zawsze może się coś tam zdarzyć, ale od tego mamy oczywiście gwarancję. Także moi drodzy, nie jest tak źle. No ale o parowaniu to jest temat rzeka i nie chcę tego tematu, brońcie Boże, poruszać, bo musiałbym nakręcić o nim film, który by trwał kilka godzin, a szczególnie musiałbym do tego filmu zaangażować kolegę z grupy, no, który już na mojej grupie akurat nie jest. Pozdrawiam serdecznie Bogdana, jeśli oglądasz, to Cię serdecznie pozdrawiam. On naprawdę, jeśli chodzi o parowanie, akurat nie w modelu GA110, ale w innym modelu G-Shocka, to mógłby napisać encyklopedię. Moi drodzy, a co mnie tak naprawdę skłoniło, żeby zakupić model GA? W ogóle G-Shocka. Tu już nie chodzi o to, że z serii GA, czy to jest GA100, czy to jest GA140, czy to jest GA110, czy to jest inny model GA. Po prostu, co mnie skłoniło, żeby zakupić G-Shocka? Wiecie co, bo ja byłem takim tradycjonalistą, miałem tych zegarków, głównie tych tradycyjnych kiedyś, no też były też troszkę inne czasy. Były to oczywiście również zegarki kwarcowe, ale tak sobie pomyślałem, a cóż tam spróbować. Oczywiście jak ja się przesiadłem po raz pierwszy z takiego zegarka, który jest taki, że tak powiem, maciupki, zwykły taki, no tak, znaczy się, no to jest akurat Garmin, ale powiem szczerze, że już Wam pokazuję. To jest akurat GA140, bo mam w tej kieszeni. No jest taki troszeczkę gruby. Także na pierwszy raz, jak ja go założyłem na rękę, mówię, ja cię kręcę, jakie to wielkie, ojeju, co to jest, jakie to wielkie. Ale powiem Wam szczerze, że ten model GA100, jak założyłem pierwszy raz na rękę, była miłość od pierwszego wejrzenia. Miał coś w sobie. Że on był taki stricte z tworzywa, ale nie, mnie to nie zrażało, mnie to nie przeszkadzało. Założyłem go na rękę. Popatrzyłem się na niego, mówię, fajny, chcę go. Fajny zegarek. Naprawdę. I mówię, taki z tworzywa, to będzie odporny na uderzenia. I też pomyślałem sobie, że będę stricte go, po prostu nie będę go ściągał z ręki, będę używał go do wszystkiego. No i to się udało, właśnie to się w G-Shockach udało. No i też przez to, że założyłem go na tę rękę, że była ta miłość, no akurat był to ryż, tak jak to powiedziałem wcześniej. Dodałem się nabrać, bo się z tym sprzedającym spotkałem pod supermarketem. No i po prostu, no bodajże na tamte czasy zapłaciłem za niego 250 zł. No, może to nie było drogo, ale to też nie było i tanio. No, to nie były te ceny co dzisiaj. Ale tak jak powiedziałem, używałem go bardzo długo. Później tak się w nim zakochałem, że kupiłem oryginalną w 100% wersję od jubilera, którą właśnie pokazałem Wam. I posiadam ją do dziś. I będę ją posiadał, bo nie wyobrażam sobie nie posiadać budżetowego modelu G-Shocka. Właśnie takiego modelu, gdzie kiedy inne zegarki właśnie będą leżały w skrzynce, to a ja dzisiaj idę na przykład sobie na działkę popracować. A co mi tam? Ja chcę wiedzieć, która godzina. Kosa jest the best. Właśnie kosa. A jak się zbrudzi? A co mi szkodzi? Pod kran czyszczę, nie ma problemu. A jak wygląda set od modelu GA110?
Oj, sety, nasze sety, czyli pudełka i puszki. Można by byłoby powiedzieć to wprost, że to są po prostu opakowania od naszych zegarków. No tutaj mamy akurat model GA110.1 z wersji europejskiej, EU. Tutaj mamy w tym prostokąciku numer modułu 5146, czyli tego serca zegarka. Może ten set już kojarzą ci, co oglądali mój poprzedni film, bo pokazywałem właśnie w tym secie zegarek GST, no ponieważ kolega, który mi ten zegarek przysłał go bez niczego, po prostu sam zegarek. No ale tak jak powiedziałem, sety, czyli nasze pudełka, opakowania od zegarków, są w gruncie rzeczy do siebie podobne. No to akurat jest oryginalny set od GA110. I teraz tak, mamy nawet, bo zegarek był kupiony z polskiej dystrybucji, mamy nawet oczywiście instrukcję obsługi w języku polskim. Fajną taką książeczkę, chociaż już dzisiaj coraz tego mniej, bo ponieważ przechodzimy na tak zwane elektroniczne instrukcje obsługi, właśnie w formacie PDF-u. Mamy oczywiście taką też standardową książeczkę, mamy tam jakąś papierologię. Tutaj powinna być jeszcze taka karta G-Shocka. Kojarzycie, no, kto zna temat, ten kojarzy. No mamy jeszcze tutaj oczywiście kartę gwarancyjną z dowodem zakupu. No i w środku mamy oczywiście puszkę. Tu nic już nie mamy. Puszka jest w kolorze pudełka. Mniej więcej tak to wygląda. Też nie sugerujcie się tym kodem, ponieważ ten kod jest, że tak powiem, również podrabiany przez naszych sąsiadów z Chin. Fajne te nowe puszki. No i tak to właśnie powinno wyglądać, jak się kupuje ten zegarek w sklepie. Powinna być taka fajna folia. Taka torebka. No i nasz zegarek. Oczywiście metka od zegarka z tymi samymi numerami, co kod kreskowy na pudełku. Wszystko powinno się nam zgadzać. Tym się nie sugerujcie, bo to po prostu kolega moim zdaniem odkleił z dekielka ten hologram i przykleił go po prostu na tą metkę. I teraz tak, no dlaczego ludzie odklejają? No dlatego odklejają, ponieważ ten hologram po pewnym czasie długiego noszenia na ręku tak się zetrze w taki sposób, zetrze się, jak również się wetrze w ten dekielek, że potem tego dekielka doczyścić z tego już nie można. Dlatego no niektórzy bardzo często to zrywają, żeby po prostu ten dekiel ładnie wyglądał. No też daje to taką satysfakcję, że ten zegarek jest ładniejszy. No natomiast właśnie tak to jest, że jak te naklejki są bardzo często przyklejone, bardzo długo, to potem jest duży problem po prostu z pozbyciem się śladów po tych hologramach. O ile w zwykłej stali to jeszcze można sobie poradzić, o tyle już w Carbon Core Guard albo w tych innych odmianach dekielków, no jest już gorszy problem z pozbyciem się śladów właśnie po tego typu hologramie, dlatego ja jestem zwolennikiem zaraz po zakupie, ja i tak wiem, że to jest zegarek oryginalny, odkleić tego typu hologram. Czy przykleić sobie tu, czy po prostu go wyrzucić, to już nie ma naprawdę dużego znaczenia. Tak jak powiedziałem, znaczenie ma pudełko, znaczenie ma nawet ta metka, jeśli chodzi o kody kreskowe. No i wiadomo, no jeżeli mamy polską dystrybucję, no to dokumentacja ma duże znaczenie. To tak, moi drodzy, wygląda set od zegarka GA110. No i standardowo, ile waży nasz zegarek oraz jaki posiada rozmiar. No wiecie, moi drodzy, ja tak mówię i mówię, a wam w ogóle nie pokazuję tego zegarka, ale nie martwcie się. Omówimy dokładnie jego. No witajcie, moi drodzy, przyszedł ten czas właśnie rozmowy na temat funkcji. Jak widzicie, mamy naszych trzech bohaterów, a tak naprawdę pośrodku tego głównego bohatera. Więc tak, moi drodzy, nie chcąc was po prostu na śmierć
zagadać. Bo też nie chcę, żeby te filmy trwały nie wiadomo jak długo. Staram się ciąć jak mogę, no ale mam Wam dużo informacji do przekazania. Mam nadzieję, że ten negatyw jest w miarę widoczny. Mamy też ładną pogodę. Słonecznie na dworze. Oczywiście jestem w budynku, żeby oczywiście były lepsze warunki. No ale dobra, jedziemy z tematem. No oczywiście mamy tutaj podstawowe funkcje, takie jak stoper, timer, czas światowy i oczywiście ten prędkościomierz, który jest powiązany z stoperem. Moi drodzy, dobra, ale z czym to się je, jak to działa, już przechodzimy dalej. Też staram się, żeby tych błysków nie było, żeby to w miarę było widać, bo to jest oczywiście negatyw. Jak widzicie na górze mamy tutaj Saturday, czyli jest akurat dzień tygodnia. Mamy miesiąc oraz dzień oraz upływające sekundy. No, w miarę właśnie w ten sposób, w miarę te wskazówki, to wszystko jest widoczne. W miarę fajnie, to jest widać oczywiście. Szkiełko mamy mineralne w tym zegarku. Oczywiście w tych również, bo to jest wszystko to samo. No w tym akurat mam, nie wiem czy to jest widać, przyklejone szkło hartowane. W tym mam chyba przyklejoną bodajże folię, bo ja dbam o te zegarki. Natomiast tutaj nie jest nic przyklejone. Ale szkiełko jest idealnie czyste. To jest bardzo miękkie szkło mineralne. Trzeba też bardzo uważać, bo łatwo jest zarysować, dlatego warto jest przykleić cokolwiek na oczywiście na to szkło. Dekielki mamy identyczne, tylko numerację. No tu akurat ten pasek zestawia, ale w tym akurat modelu jest w miarę widać. Też to naklejko się nie sugerujcie, tak jak to już wcześniej powiedziałem. Można ją odkleić, nawet należy, no ale na razie z racji tego, że ten zegarek jest jeszcze nowy, to ona sobie jeszcze tam posiedzi. Ja też nie mam dokładnie czasu, żeby to zrobić. No dobra. Moi drodzy, no i oczywiście jeszcze jedna taka rzecz ważna, że ten zegarek jest oczywiście bateryjny, więc musimy odkręcić ten dekielek, wymienić baterię. Obecnie Casio wymienia w nowych zegarkach poprzez czas gwarancji cały baterię Wam, oczywiście. Kiedyś tego nie było. No ale wiadomo, że po gwarancji, czy jeżeli kupicie z drugiej ręki bez dowodu zakupu, czy też bez gwarancji ten zegarek, no to musicie to przeprowadzić sami, a jeżeli się na tym nie znacie, no to musicie dać to do zegarmistrza. Z tymi zegarmistrzami trzeba uważać. Nie każdy zegarmistrz po prostu lubi się bawić w zegarki stricte analogowo-cyfrowe, czy też stricte moduły elektroniczne. Niektórzy zegarmistrze bardzo lubią te stare, ruskie zegarki, że tak powiem, czy też stare zegarki mechaniczne. A w tych zegarkach to tak nie za bardzo, no wiadomo, no uszkodzić się tak łatwo tu nic nie da, ale z tym wszystkim to wiadomo, jak to w życiu bywa, do wszystkiego musimy podchodzić z pewnym dystansem. Najlepiej więc jest, jeśli ktoś ma jakąś orientację lub potrafi wymienić tą baterię samemu. Oczywiście na moim kanale jest taki film, ale ja chyba jeszcze raz nagram ten film, ponieważ tam ktoś mi napisał w komentarzu, że jakiś kluczowy moment został wycięty. Więc postaram się jeszcze raz nagrać ten film w przyszłości. No ale dobra, jedziemy z tematem. Moi drodzy, byłem zmuszony poczekać pewien czas, aż nam te wskazówki się ułożą w taki oto sposób, żebyście ładnie widzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Tu akurat mamy funkcję stopera, ale wyjdziemy jeszcze raz do funkcji timekeepingu, no i teraz się zagłębimy troszeczkę szczegółowi. No stoper standardowo 99 godzin, 59 minut i 599 setnych. No jest to tak zwany standardowy stoper. Stoper standardowy oczywiście mierzy międzyczasy, czyli split time oraz czasy okrążeń, czyli lap. Jak to działa? No to jest w miarę wiadomo, że prawym dolnym ruszamy, to jest w miarę intuicyjne, zatrzymujemy oraz górnym lewym oczywiście zerujemy, jeśli chodzi ogólnie o tak zwane nasze międzyczasy. Jeśli zaś chodzi o czasy okrążeń, jest to bardziej skomplikowane, ponieważ musimy to oczywiście ruszyć forwardem, potem międzyczas zatrzymać adjustem, potem jeśli chcemy kolejny puścić adjustem, potem znowu forwardem, no i kasujemy znowu adjustem. No to jest troszeczkę już bardziej skomplikowane. Natomiast jeżeli chcemy tutaj, zwróćcie uwagę, zmienić, widzicie, forwardem między split time a lap, to w taki oto sposób się to zmienia, właśnie górnym, lewym przyciskiem. No ale dobra, już nie będziemy się tutaj rozczulać nad tym, bo szkoda na to naprawdę czasu. Dalej mamy timer. Timer oczywiście mierzy nam od 1 minuty do 24 godzin. Teraz właśnie jest taka sprawa, że on nie mierzy mniej niż 1 minutę. To jest też taka właśnie ciekawostka. Ale cóż nam się tu wyświetla na tej górze? Widzicie, to są takie zakrzywione strzałki tak zwanego kółeczka, a mianowicie jest to tak zwana
możliwość autopowtarzania, czyli autopowtarzanie w timerze jest włączone. Już nie będziemy naprawdę czekać do tej minuty, aż ta minuta nam upłynie, bo jakby nam ta minuta upłynęła i wtedy by oczywiście kolejny raz, kolejna minuta upływała, ponieważ jest włączony autopowtarzanie. Czyli on będzie chodził w nieskończoność, będzie odliczał, dzwonił i ponownie będzie się załączał. I tak to mniej więcej działa. Jak to skorygować, jak z tego wyjść? No oczywiście standardowo adjustem. Możemy sobie ustawić godziny, minuty. No i myga nam teraz właśnie te nasze auto powtarzanie i możemy sobie zmienić na taką oto strzałkę, widzicie? I teraz już wiemy, że nam nie będzie się powtarzać, czyli jest to w sposób po prostu odliczenie, zadzwonienie i koniec, czyli w sposób bez żadnego powtarzania. Akceptujemy adjustem, przechodzimy w tym momencie normalnie do funkcji już timera. Oczywiście ruszamy ten timer forwardem, już troszkę nam ta wskazówka najechała, ale i tak jest to widać, że sekundy upływają. Zatrzymujemy oczywiście również forwardem, jeśli mamy oczywiście taką potrzebę, a zerujemy go adjustem, czyli z powrotem wracamy do tej pozycji wyjściowej, jaką sobie ustawiliśmy. Jeżeli oczywiście nie chcemy, żeby nam zegarek dalej odliczał do końca. Dobra, no to by było chyba na tyle. Aha, jeszcze może powiem taką ciekawostkę, że ten alarm, te pikanie, jak już dojdzie ten timer do końca, to działa tylko 10 sekund, po czym sam się wyłącza. 10 sekund tak po prostu pi, po czym się sam wyłącza. Już naprawdę nie będziemy czekać, bo szkoda minuty, a ten film też trwa zbyt długo, żeby Wam to pokazywać moim zdaniem. Dobra, ale lecimy dalej. WT, czyli World Time. Mamy oczywiście czas światowy. Czas światowy oczywiście to 48 standardowo miast, w tym 29 stref czasowych. W tych 48 miastach jest 29 stref czasowych. Czyli to jest taki tak zwany standard, moi drodzy. No i co tam więcej? No oczywiście za pomocą tych dwóch po prawej stronie przycisków, czyli prawego górnego i dolnego, możemy sobie oczywiście zmieniać. Zobaczcie. Aha, górny chyba nie działa w tym modelu, bo to jest podświetlenie, widzicie? Czyli jednak dolnym. Jednak tylko dolnym możemy to, bo widzicie, w niektórych modelach to działa oboma, a w niektórych jednym. No akurat w tym właśnie działa, widzicie, jednym. Czyli dobra, czyli mamy Madryt, Paryż, Rzym, widzicie, Berlin. Tak to w taki sposób. Oczywiście godzina na dole, zwróćcie uwagę, zmienia się, widzicie? W zależności od strefy czasowej. No, widzicie? Teraz już bardziej to było widoczne. No dobra. No i oczywiście mamy alarmy, czyli standardowo mamy tutaj sygnał pełnej godziny, alarm pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, SNZ, czyli alarm śpiocha, który dzwoni tak, żeby obudzić śpiocha, chociaż ten dźwięk tego zegarka nie jest aż tak intensywny, no ale natomiast ma to pewną właśnie zaletę, że właśnie tak dzwoni. No i dalej mamy oczywiście sygnał pełnej godziny i wracamy do alarmów. Jak to oczywiście ustawić, no to wiadomo, że adjustem ustawiamy sobie godziny, minuty. Oczywiście ustawiamy sobie za przycisk za pomocą forwarda. Przechodzimy dalej mode. Widzicie? Jeżeli już ten alarm jest ustawiony, no to oczywiście potwierdzamy sobie adjustem. I teraz jest taka właśnie, nie wiem czy to widać, że mamy literkę on. Widzicie? Może tego nie będzie teraz widać, bo ta wskazówka nam wyszła. I teraz, żeby to zmienić na off, widzicie, drugi mamy off, trzeci off, czwarty off, sygnał śpiocha off, znaczy alarm śpiocha, tu sygnał pełnej godziny off, alarm pierwszy on. A żeby to, moi drodzy, wyłączyć z on, czyli z włączonego na wyłączone, no to po prostu adjustem zmieniamy sobie na off. W taki oto właśnie sposób. Czyli bardzo prosta rzecz. No to samo tyczy się alarmu drugiego. Możemy sobie zrobić on z off. Widzicie? No i to samo się tyczy nam do alarmu śpiocha oraz do sygnału pełnej godziny. Czyli takiego piknięcia pip, jeśli dojdzie nam pełna godzina. Ale ja tam na nic tu nie będę ustawiał. Chcę, żeby to było na off.
bo po prostu tego nie lubię. Dobra, to by było na tyle na temat naszych funkcji tak naprawdę tego zegarka. I teraz tak, jest coś takiego jak korekta położenia wskazówek. I teraz chciałem Wam o tym krótko powiedzieć. Trzymamy w timekeepingu Adjust i przechodzimy tutaj do ustawienia naszej strefy czasowej, ustawienia minut, godzin. Zobaczcie, poprzez Mode przechodzimy. Teraz mamy Daylight Saving Time, czyli DST, czyli czas letni, który jest na off. Mamy 24 godziny. Mamy jeszcze, możemy sobie skorygować sekundy, rok, miesiąc, dzień oraz czas podświetlenia. Bo mamy LT3, LT1 i LT3. Widzicie, czyli możemy sobie pomiędzy bodajże sekundą a 2 sekundami, czy też 1,5 sekundy, między sekundą a 1,5 sekundy, no tego dokładnie powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. No dobra, przechodzimy sobie dalej. No i tu mamy właśnie te ustawienia naszego czasu. Dobra, i teraz Adjustem przechodzimy z powrotem do tego timekeepingu i teraz tak, jeśli chcemy właśnie zrobić tę korektę, to właśnie nie w ten sposób, ale trzymamy długo prawy dolny przycisk. I teraz zwróćcie uwagę, wyświetliło nam się HSET i teraz mamy na dole SU, sub bodajże, czy SU, czy samo SU, tu akurat samo SU. I teraz zwróćcie uwagę na prędkościomierz. Prędkościomierz musi być na 50. Ustawiony na 50. Jeżeli będzie inaczej u Was ustawiony, akurat w tym zegarku 50 to jest góra, oj przepraszam, to jest góra, widzicie? A w tym zegarku 50 to też będzie góra. Tak, w tym zegarku, o którym dzisiaj rozmawiamy, 50 to jest właśnie na godzinie 9. To jest właśnie taka ciekawostka, bo każdy się z przyzwyczajenia nauczył, że ta korekta to musi być równo w górze, tak jakby na 12. Nie, to nie o to chodzi. Właśnie to ma być na 50. Właśnie, jeśli chodzi o wskazówkę prędkościomierza, bo jeśli chodzi o minutowo i godzinowo, bo sekundowej nie ma, to oczywiście na godzinie 12. Dobra, no oczywiście mod, przechodzimy do wskazówek, do korekty wskazówek, które się nam ustawi równo na 12. Powinny się nam ustawić. Jeśli się Wam ustawi inaczej, musicie to skorygować, ponieważ to tak nie może być. Tu jak widzimy się nam idealnie ustawiły i potwierdzamy Adjustem. Dobra, ale żeby to po prostu, jeżeli Wam się inaczej ustawi, jak to zrobić? No oczywiście forwardem sobie ładnie korygujemy wskazówki. No i dobra, Adjustem potwierdzamy. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli tego nie potwierdzimy i nie będziemy mieli na 50, tak nie będzie nam prawidłowo pokazywał prędkościomierz. To jest bardzo ważne. Tak to działa. Dobra, kolejna sprawa. Prędkościomierz. Właśnie, prędkościomierz mierzy nam prędkość od 0 do 1998 jednostek. Dlaczego mówię jednostek? Możemy sobie liczyć te jednostki jako kilometry, możemy sobie liczyć jako mile, możemy sobie po prostu liczyć jako dowolną po prostu rzecz. Moi drodzy, co będzie, jeśli będzie więcej? Jeśli będzie więcej, będzie hour. Napis hour po prostu, że po prostu no już poza skalą. Jesteśmy poza skalą. Tak jak powiedziałem, wartość jest to dowolna jednostka, którą sobie przyjmiemy, kilometry, mile, bądź też inna. Co tam jeszcze ciekawego? Tyle sobie, co ustawimy, oczywiście, to tyle będzie nam obliczać. I teraz tak, jak to ustawić? No, żeby to ustawić, musimy wejść w stoper. Właśnie w stoper. I w stoperze przytrzymujemy Adjust, bo to jest właśnie związane ze stoperem. Mamy dist, widzicie? Teraz akurat będzie byle jak nam to widać, ale mamy 0,1. I to jest 1/10 jednostki. 1/10 ja sobie wziąłem na tym filmie w taki to sposób, że 1/10 kilometra no to jest 100 metrów i dlatego właśnie w taki oto sposób sobie to ustawiłem. Jeśli byśmy chcieli zmienić, no to wiadomo. Forwardem modę sobie przechodzimy. Widzicie?
No i ustawiamy, potwierdzamy sobie oczywiście to adjustem. No i na razie to tak zostanie. Ja po prostu sobie ustawiłem na 1/10 jednostki. 1/10 kilometra to jest 100 metrów. I teraz tak, natomiast jeśli będzie 0,0, bo możemy sobie tak ustawić, nie musimy sobie 1/10, tylko możemy sobie ustawić 0,0, no to oczywiście zegarek nie będzie obliczał nam nic. To znaczy sekundy będą pływać, jeśli chodzi o stoper, ale natomiast ta tarcza prędkościomierza nie będzie wtedy aktywna. Nie będzie nam nic pokazywać. Oczywiście zegarek pokazuje wartość w oparciu o odległość i upływ czasu, co jest oczywiście logiczne. Odległość mu podajemy, tak jak pokazałem przed chwilą, a upływ czasu oblicza stoper. I jeszcze taka jedna ciekawostka, że ta wskazówka oczywiście pokaże nam wartości mniejsze niż 100 danej jednostki. No bo zobaczcie, mamy tutaj 90, 100 i dalej mamy hour, czyli nic. I teraz tak, ale co będzie, jeżeli przekroczymy 100? Jeżeli przekroczymy 100, nie wiem, czy to jest widać, bo to jest negatyw, ale mamy tutaj, widzicie, 100, kropka, kropka, 500, kropka, 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 a tu mamy taki 1000. Widzicie, o co tu chodzi? Czyli jeżeli wartość będzie większa niż 100, no to aktywuje się nam oczywiście tutaj na górze. Akurat to jest negatyw, więc nam zgaśnie nam dana sekwencja tego wyświetlacza i nam pokaże do 1000. No dobra, ale co dalej, jeżeli będzie powyżej 1000, nie? Jeżeli będzie powyżej 1000, zaświeci nam się Mach. A dokładnie Mach zaświeci nam się po przekroczeniu 1226 jednostek, że tak powiem. Tylko, moi drodzy, w tym zegarku, bo i o ile w klasycznej kosie ten Mach jest tu na dole, to w tym zegarku ja tego Macha nie widzę. Powiem wam szczerze i chyba to działa troszeczkę inaczej. Ale zaraz zobaczymy. Przejdziemy do... Znaczy jesteśmy już w stoperze. Dobra, ruszymy ten stoper. Zatrzymamy go. Ale nie, no nie jesteśmy w stanie na tej wartości przekroczyć tego Macha. To może zrobimy inaczej. Tak jak wam pokazywałem wcześniej. Przejdziemy. I sobie ustawimy inną odległość. No i będzie 1/1. I ruszymy stoper i zatrzymamy go zaraz szybko. Nie, hour wam pokazało, czyli jesteśmy poza skalą. No to dobrze, stop. Nadal jesteśmy poza skalą, dobra, bo to jest zbyt szybko. Dobra, to jeszcze raz poczekamy chwilkę, żeby nam pokazało jakąś większą wartość. Zatrzymujemy. O, widzicie, co się nam pokazało? Nam się pokazało teraz, tylko ja muszę tak troszeczkę poza tą kamerą, bo 600 bodajże, 610, bo wtedy liczymy to tak 610. Widzicie, że prędkość była 610. Natomiast wyzerujemy, może trafimy jeszcze na większe prędkości. Poczekamy chwilkę. Nie, tu już będą mniejsze, czyli poczekajcie jeszcze raz. Będziemy się bawić tym stoperem. Nie, jesteśmy poza skalą. O, moi drodzy. Zapaliła nam się taka strzałeczka, widzicie? 1000. Taka strzałeczka 1000. Jest to 1000. Oj. Dzisiaj na tym negatywie to są 1475 bodajże. Coś takiego, widzicie? Jak to mniej więcej działa? Czyli działa to nam mniej więcej w ten sposób. Czyli tutaj tego Macha nie mamy, bo po prostu działa to troszeczkę inaczej. Pokazuje nam po prostu 1000, no i dane oczywiście i na analogowej tarczy oraz na tych cyfrowych krateczkach. Teraz tak, tylko tak jak powiedziałem, do 1998, powyżej 1998 oczywiście będzie nam już poza skalą, czyli hour, tak jak to miało miejsce przed chwilą, jak się tym bawiłem i wam to pokazywałem. No ale niby prosty zegarek, ale no niestety jest trochę tego gadania, że tak powiem.
Powiem Wam szczerze, diabeł tkwi w szczegółach i diabeł tkwi w prostocie. Im prostszy zegarek, tym więcej smaczków i więcej tego wszystkiego, żeby na ten temat porozmawiać. Jeszcze porównajcie sobie, jak te zegarki 3 wyglądają, jak wygląda czytelność. Jeszcze z tej perspektywy ta czytelność jest niezła w tym zegarku. Gorzej było na zewnątrz, jak te słońce intensywnie padało na te tarcze. Tak to mniej więcej, moi drodzy, wszystko wygląda. Dzięki serdeczne. Moi drodzy, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam Marcelego za udostępnienie mi kolejnego fajnego zegarka do fajnego filmu. Marceli, jesteś wielki, zawsze byłeś i będziesz moim najlepszym przyjacielem od zegarków. Pozdrawiam Cię serdecznie. Moi drodzy, Was też jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, do subskrypcji kanału. Komu się podoba, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam do następnego filmu. A jaki to będzie model, to jeszcze zobaczymy, ale muszę Wam powiedzieć, że mam kilka modeli, także na pewno film będzie niedługo. Także jeszcze raz hello, hej!